dobry. Zaczynamy trzeci tydzień w trasie. Co za tym idzie? Jest to tydzień zjazdowy. Tankujemy paliwo i jedziemy na załadunek. Wjeżdżamy na Słowację i robi się nieciekawie. Urządzenie do poboru opłat przy wjeździe zaświeciło się na zielono. Ale w trakcie jazdy zaczęło świecić na czerwono. Jakie są kary na Słowacji? To się okaże. Następny dzień Czechy i kierunek załadunek. Droga bez przejazdu? Co robić? Radzić sobie. Jesteśmy na miejscu i wiecie co? Ładujemy siano. Ale musimy poczekać, bo pracownicy zgubili siano? Nie wiedzą, gdzie ono jest? No nic, lecimy z tym. Potem tylko rozładunek z konikami w tle i po robocie. W takim razie życzę miłego oglądania. Dobry. Witamy w trzecim tygodniu mojej jazdy po Europie. To już dla mnie tydzień zjazdowy, ale każdej trasy jest kilka elementów, które się musi zgodzić, żeby można było pojechać w trasę. Po pierwsze to trzeba mieć zlecenie, ładunek. Już mamy, ładujemy się w Czechach, jedziemy do Austrii. Z Austrii jadę do Słowenii, a ze Słowenii ładuję do Polski, do Radomia, bo później mam być w Lublinie na Motor Show. No więc generalnie potrzebuję jeszcze w tym wszystkim paliwa. Jestem teraz na Węgrzech, tutaj jest stacja oryginalna Eurowagu, więc nawet sobie wystąpiłam potankować. Pewnie Was trochę będę tym męczyć, ale to jest według mnie tak genialna opcja, że Was będę męczyć, żebyście wiedzieli, jaka to jest w ogóle świetna rzecz dla nas kierowców. Patrzcie, macie aplikację Eurowag, trzeba założyć profil kierowcy i to musi zrobić ktoś z firmy już. Tam sobie logujecie swoją kartę paliwową i popatrzcie, w ogóle nie muszę pamiętać licznika kilometrów, daję tylko tak, widzicie? Tankuj z Eurowag, muszę dać, że rozumiem. No i to włączam. I teraz tak, dajemy diesel. To jest pompa, która numer 1, tak? A tu jest odwrócenie. 1, dobra, dajemy 1. Włączyłam i robię teraz tak, rozpocznij tankowanie. No i za chwilkę powinna wyskoczyć, że jest na zielono. I można tankować. I to jest tyle. Patrzcie, tyle. Oczywiście to wciąż oznacza, że można sobie tak normalnie, klasycznie używać karty. No ale po co? Wydaje mi się, że tak jest. A jak chcecie się dowiedzieć więcej, a koniecznie się dowiedzcie więcej, to link jest na dole w opisie. Prześlijcie swoim dyspozytorom albo szefom i miejcie to z głowy. No, mega użyteczne. To jest moja ulubiona chyba rzecz w Eurowagu na ten moment. Ale następna ulubiona rzecz będzie taka jak Słowacja. Opłaty drogowe na Słowację będą już dostępne też w Ewie, w Eurowagu od sierpnia. Na ten moment są Czechy, Węgry, Polska, Niemcy, Belgia i tam jakieś kraje, więc ja to wszystko mam aktywne. Jeszcze tylko czekam jak zmiłowania tej Słowacji, żeby miała spokój. Dzisiaj oddamy w ogóle boksa już na Czechy. A gdy tankowanie jest skończone, to wszelkie informacje, popatrzcie, są tutaj w aplikacji. No a później wszystko idzie od razu też do aplikacji, a w aplikacji tak poza tym, tutaj jak wchodzimy, to tak jest taka opcja, zabawa, dokumenty zapłacone. Na przykład takie rzeczy, transakcje. Widzicie? Tu są w ogóle już takie poszczególne transakcje, więc można na przykład sprawdzić opłaty drogowe. A po dniu dzisiejszym rozładunku jest odrzucona. Tylko z otwierania drzwi, jak przechodziłam przez dyszę, się cało. Tak to jest. Jestem taka piekła. Widzicie? No dobrze, jak potankowane, to jedziemy dalej. No dobra, w międzyczasie sobie zrobiłam jedzenie, jest już gorąco, więc trochę sobie przystygnie. Ja
muszę już jechać powoli, ale będzie gotowe, żeby nie stawać nie jest byle czego. Tak ustaliliśmy w wcześniejszych filmach, póki nie ma naprawdę wielkiego luzu, to lepiej, żebym ja nie kręciła jak gotuję, bo się kończy to tragicznie. Odwróćmy moje jedzenie. To już przestaje być wiejskie jedzenie. O, ale mam czyli dzisiaj. O, ostre. Ale dobra. Wyjeżdżać już do Słowacji. Mam włączone. Nie wiem, ile to mam pieniędzy, więc będę musiała się zatrzymać, pójść, zapytać itd. itd. No nic, trudno, trzeba też. No i teraz to ja mam prawdziwy problem. Jechałam do Słowacji, sprawdziłam urządzenie do poboru opłat, zaświeciło ładnie na zielono, piknęło. No to jadę dalej. Pamiętałam, że tam powinno być jeszcze trochę środków. A kawałek tylko przez Słowację jadę. No i teraz jadę i zaświeciło mi na czerwono. Już mnie 3 bramki złapały i nie mam pojęcia co teraz. Jadę do najbliższej stacji benzynowej, ale czy tam będzie punkt, który będzie obsługiwał mnie to nie wiem. Nie mam pojęcia, ile na Słowacji kosztuje mandat za przyjechanie takiej bramki, ale nie wiem, może się w ogóle jeszcze tak da zrobić, że po prostu płacę w tym. Tak różne kraje mają różną politykę, ale większość generalnie raczej zdziera wtedy po kilkaset euro za każdą jedną minutę bramkę. Alex mówi, że nie ma drakońskich kart na Słowacji w tym zakresie, więc dobra, biorę kartę, idziemy próbować coś działać. No, wrócę, to wam powiem. No i wiecie co? Wyszło? Nic nie wyszło. Nie mają tutaj myta za 40 km kolejnych. Więc bez sensu, bo ja je włączyłam jeszcze na Węgrzech, żeby się zalogowało. Nie wiem, widzicie? Teraz znowu zaś na zielono się oświeciło. I miga na zielono i na czerwono. No nic, znalazłam jakiś punkt w Bratysławie. Zajechałam na stację. Wzięłam już teraz dokumenty, bo ja coś czuję, że trzeba będzie od nowa wszystko robić. Coś czuję, że oni uznali, że kontrakt jest zakończony. No nic, zobaczymy. Więc jestem z powrotem. Sytuacja ma się źle. Niedobrze. Urządzenie mam. Ostatecznie dobrze, że w ogóle tak szybko się udało znaleźć ten punkt. Zjechałam do Bratysławy, ale się udało znaleźć, bo następny był dopiero za 30 km. No i generalnie to po prostu jak już ja długo nie byłam na Słowacji, gdzieś tam właśnie w styczniu przyszło mi, żeby zwrócić, czy nie w styczniu, czy w grudniu, żeby zwrócić. Ja oczywiście jakoś tego nie doglądałam, tak to jest jak człowiek jest w trasie. I później były święta, nie zwróciłam, później przyszła kara 300 euro plus minus, więc zapłaciłam, no i stwierdziłam, że to w takim razie wszystko jest ok. A to działa tak, już wam opowiadam, że jeżeli się nie odwiedza Słowację przez pół roku, no to trzeba albo odesłać urządzenie, a jak nie, to Słowacja po prostu uznaje, że kontrakt się zamyka i ja płacę karę za brak zwrotu urządzenia. Czyli tak jakby w sumie, jak wysłuchałam na informacji, powiedzieli, że płacę tyle, ile kosztowało urządzenie. Ale widzicie, urządzenie zwróciłam i pieniędzy jakoś nie zwrócili. No to jest raz, a dwa, że powiedzieli mi, że oni nie mają pojęcia teraz, co będzie z tymi bramkami, co przyjechałam do granicy. To jest raz, a dwa, że no mam po prostu teraz urządzenie od nowa. Jak popatrzyłam na internety, ile wynosi kara, no to na forach piszą miliony złotych oczywiście, miliony monet. Na takiej ogólnej informacji to wyskakuje, że 100 euro. Nie wiem, na ile to jest możliwe. Domyślam się, że może trochę chodzić jednak o osobówkę, bo przecież osobówki też tutaj muszą kupować winiety. Więc nie wiem, jeżeli chcecie się dowiedzieć, ile to będzie kosztować, no to oglądajcie, w którymś momencie to wypłynie, pokażę wam wtedy. Pewnie za jakieś kilka tygodni przyjdzie mandat. Spróbuję może jeszcze zadzwonić do tego na informacje, ale no ale nie wiem, co to będzie. No będzie kara, to z pewnością, tylko po prostu jaka duża. Transport. Tak to właśnie jest. Człowiek popełni jeden głupi błąd, a wiecie co? To
jest takie niby oczywiste, że jak się robi coś takiego, to trzeba zajechać i sprawdzić urządzenie, ale ja to urządzenie specjalnie dużo wcześniej włączyłam. I ono się ładnie zalogowało i po przekroczeniu granicy ono zaraz było na zielono i świeciło WGM, ładnie moje numery i ono kilka kilometrów tak jechało. Jakby od razu na granicy mi, wiecie, nie skoczyło na zielono, no to bym od razu stanęła i mi to załatwiła. No, to widzicie, profilaktycznie to jednak lepiej w takiej sytuacji stawać. Jak się rzadko jest, to lepiej stanąć, pójść do punktu, zapytać się, ile jest pieniędzy, sprawdzić, czy nie trzeba doładować i tyle. Człowiek taki stary, a taki głupi, ale ja się dzielę po to z wami, żebyście wy nie byli głupi. Bądźcie głupi, tacy jak ja. Dobra, jedziemy teraz. Załadunek oczywiście dzisiaj już też odpadł, bo już straciłam pół godziny, więc już za późno, już byłabym po 6 na miejscu, a oni pracują do 5. Tak, do po 5 powiedzieli, że jeszcze poczekają, jak już będzie 6, to już bez przesady. Teraz pipczysz? Ta Słowacja tam niewybitnie dużo kosztowała. Już tamte 300 euro, teraz jeszcze przyjdzie kilkaset. No. No nic, trudno. No i koniec dnia. Zobaczcie, gdzie stanęłam na noc. Gdzieś na jakiejś wiosce, bo ładuję na wiosce. Tam jest rzeczka. Tu są jakieś stare drzewa. Jakieś pola rzepaku. Tam jakieś domy. Taka no wioska. Ale pięknie pachnie przyroda dookoła. Ptaszki śpiewają, więc idealne miejsce do odpoczynku. To są Czechy. Tutaj jest bezpiecznie. Odpukać, bo to tak człowiek, jak się czuje bezpiecznie, to no patrzcie, jak fajnie, jak słońce zachodzi. No, fajnie się tak odpoczywa, jak sobie siedzę przy otwartych drzwiach i odpoczywam. No fajnie, fajnie. Jutro ładujemy w ogóle w serwisie jakimś samochodowym na wiosce. Co może wysyłać serwis samochodowy do Austrii? Nie mam pojęcia, ciężko mi w ogóle sobie wyobrazić, co to może być, nie mam żadnego zielonego pomysłu. Zobaczymy jutro rano. Dobranoc. Jesteśmy w Czechach i jedziemy na załadunek. Ten dojazd ostatni się wydaje być, że w ogóle droga zamknięta, ale też tam innej nie widzę, więc zobaczymy. I właśnie tutaj za chwilkę będzie zamknięta droga i to mnie trochę zastanawia, bo nie ma dojazdu, bo adres, na który jedziemy, jest teoretycznie na zamkniętym odcinku drogi. I czy bym pojechała z tej strony, czy z drugiej, no to droga jest zamknięta, więc stwierdziłam, że co możemy zrobić? Jest jeszcze firma nieotwarta. Jak nic klient nie dał do zrozumienia, żadnej informacji, no to może jakiś jest dojazd, może jest oficjalnie zamknięta, ale dojechać można. Wydaje mi się, że skoro działa, to oni sami muszą dojeżdżać. Więc może jest taka sytuacja, że jest zamknięta. Dla wszystkich poza mieszkańcami. Zobaczymy zaraz. Ale tereny są przepiękne. No dobra, droga niby zamknięta, ale przejechać się fizycznie da, więc jedziemy. I tu jest uskok duży. I wjazd jest nie za fajny. Taki według mnie trzeba wycofać i wjechać z tamtej strony. No nic. Idę się pytać, co o co chodzi. O co tu chodzi? Najlepsze jest to, że w ogóle jedziemy do jakiegoś obiektu sportowego w Austrii. Co z warsztatu do obiektu sportowego w Austrii można zawieźć? Nie wiem, ale się wkrótce dowiemy. No więc słuchajcie, poszłam się zameldować do tego Auto Czechman. I on mi mówi, pani, co to tutaj przecież jest serwis, my tutaj nic nie wysyłamy. Ale może po drugiej stronie. Poszłam po drugiej stronie, jest jakaś firma. Powiedzieli, my nie znają, nie? Ja nie pani mają, nic o co chodzi. To nie my. No więc poszłam jeszcze głębiej, ale mówi, że może w kołchozie. No i wchodzę tam na podwórku, a tam gnój wożą, słomę i tak dalej. Myślę, to chyba nie tu. No i dzwonię do Aleksa. Aleks, mówię, coś tutaj jest nie tak, droga zamknięta. Nie zamawiać. No i to mówią, że to nie tu w ogóle. Mówi, to czekaj, dzwonię do klienta. Jezu, jakie to mówić?
No i jak skończyłam rozmawiać, to ten człowiek mówi, tu wjeżdżaj na wagę. Czyli to tu. Z leksze ciasne. Solówki jeszcze mi przeszkadzają. Dobra, ważymy się. Dobrze? Ważymy. Co ja tu będę ładować? Jezu, ja się obawiam, że tu będę ładować jakąś słomę. Nawet sobie się zapytać, gdzie później. Chcę się zawrócić? Jo, zatočit tam, pak couvnou. Patrzcie, jakie cielątka mają norki. No dobra, Bóg otworzony. Powiem wam szczerze, że jestem zła. Na nic nie nagrywam, bo jestem zła. Jeszcze pewnie za chwilę przyjdą, powiedzą, daj im otworzyć. No pewnie tak będzie. Jakby się na nie otwierać dachów, no ale nic. Ale jak stałam, to stali, gadali i się chichrali pod nosem. Robić im się nie chciało, tylko patrzyli, jak ja pracuję. Jak skończyłam, to oni wtedy nagle stwierdzili, że oni nie wiedzą, że nie mają siano i jadą po siano dopiero. Szukać. I ich nie ma i nie ma. Wiecie, co jest ważne, jak się ładuje siano albo słomę? Obserwować, żeby tej strony nie wypchało. Bo tam się fajnie wchodzi i dopycha, a później nagle się okazuje, że tutaj robi się wielki brzuch i dobery. A ja to w ogóle już muszę podnieść. Bo stoję na krzywym terenie. Tutaj właśnie myślałam, że będzie tak otwierany, więc chciałam jak najbardziej na równym terenie stanąć. Ale tutaj jest podjazd, już go podnosimy wysoko. Już trochę chłopaczek odkupił swoje winy, bo wjechał z tym sianem bardzo delikatnie do Volviego, więc już może nie będę aż taka zła. No i dobra, starczy. Nie jest to takie wysokie siano, więc zawaliście, nie trzeba otwierać dachu. To mega pomaga, bo na takim krzywym tu by się zaczmąknęła, ale solówka, znaczy przyczepa, ja już widziałam, że będzie prawo. Dobra, powiem wam, co jeszcze trzeba zrobić, jak się ładuje siano. To widzicie, się mieści praktycznie równo 3 panele. To ostatni, właśnie, bo chyba teraz będzie w sumie ostatni ładować. Też nie pomyślałam. Trzeba otworzyć, bo ona jak wpycha po skosie, to mi tą teczkę zerwać. Więc, żeby nie robić szkód, to trzeba otworzyć tą jedną stronę. Pierwszy panel mamy załadowany. Jeszcze nie można spiąć, bo brakuje trochę. Teraz przygotowałam ten panel, bo widzicie, tutaj jednak jest tak, że jest kawałek ścianki i ta przestrzeń pewnie będzie potrzebna, więc pierwsze się ładuje wtedy jeszcze to do ściany, drzwi otwarte właśnie, żeby tej tyczki nie zerwać. No i wtedy na koniec wejdzie środkowy. Ja zawsze wiadomo, że tak to robię, żeby zawsze przynajmniej jeden panel był zabudowany ze względu na to, żeby konstrukcja nie cierpiała. Bo po co ją nadwyrężać? Tak to wydaje mi się, że jest lepiej, no ale nie tym razem. No jest co jest. Mój Volvi krówkom też posłuży. Jestem ciekawa, jeżeli jeździmy do jakiegoś środka sportowego, co w tym chodzi wszystko? Solówka załadowana, muszę gościa pochwalić, pięknie to robi. I załadował sobie jednak po kolei, ale też już wiedział po prostu, jakie mają kostki, że tu jest to odstęp. Normalnie to te wszystkie francuskie, które ładowałam, czy holenderskie, to się ledwie co mieściły. Oni wiedzieli, że mają trochę krótsze. No to są krówki. No cześć krówki. To takie lekkie wybrzuszenie przed nią, ale to będzie wszystko ok. Tam też jest ok. Dobra, poładowane, jedziemy na wagę. 33 tony. Też stoimy krzywo, więc zobaczymy, czy dostatecznie będą 33 tony.
No i mamy papiery, jak to teraz mówią, trzeba. Oj, jedziemy. No dobra, pożegnamy się z tym urządzeniem na Czechy. Trzymałam przez całą drogę przez Czechy, tak na wszelki wypadek, jakby Ewa jednak coś tam nie ogarniała, ale ogarniała. Więc to jest oficjalne pożegnanie z moim boksem. No dobra, okazało się, że to jest malutka stacja i tutaj nie można zwrócić. Jak dziewczyna się zmieszała, powiedziała mi, że to jeszcze jedna granica. Ja wiem, że nie granica. Jakby chcę zwrócić, ale to nie. Tak się tak by trochę bała, że nie rozumie, o co chodzi. Dobić można, ale zwrócić nie można. No nic, zwrócimy na powrocie, bo tu rzeczywiście Mikulów jest blisko. Na Mikulowie mi się nie chce stawać. Mikulów to jest granica, którą dobrze znam, na której dużo bywałam za czasów gabarytowych. By się pauzy robiło. Takie dzienne, więc nie chcę mi się tam łazić po Mikulowie. Taka trochę starodawna, rozpinżona granica. Więc nie chcę mi się tam łazić. Wracamy tą samą drogą praktycznie, więc szafniemy to na powrocie. Nie pali się. Jak się zaczynają wody po prawej i po lewej, to już wiadomo, że Mikulow blisko. Granica Czechy, Austria. Stąd do Austrii jest już mniej niż godzina jazdy. No i to już jest granica. Gabaryty na prawej. Stało się tu, pamiętacie jak się stało? No stało się, stało. W Zondzie to już wiatraki, które ja woziłam. No tak, co ja innego mogłabym jeść? No co innego? Jak już pewnie zauważyliście, ja jestem bardzo mało wymagająca w trasie, jeżeli chodzi o jedzenie. Znaczy nie, to może źle powiedziane, mało wymagająca. Bo ścierwa to nie toleruję. Chociaż raz na jakiś czas muszę zjeść McDonalda. Raz w miesiącu. Jak już mam taką ogromną ochotę na McDonald's, to znaczy, że następnego dnia będzie okres. I wtedy idę do tego McDonalda i jem po prostu bez limitu. Zazwyczaj to jest jakiś zestaw z burgerem, z frytkami i z kolą i do tego pewnie jeszcze coś tam, ale nie słodkiego, tylko takiego jeszcze ścierwowatego, mięsnego. Wtedy dopiero jestem spokojna, wtedy mogę żyć dalej, ale tak poza tym to w sumie to się raczej koncentruję na tym, żeby to jedzenie było jakoś tam w miarę zdrowe, no i zawsze oczywiście kiszona kapusta. Nie przejada mi się już drugi rok chyba. No. W Polsce chyba w ogóle na świecie się zrobiło jakiś czas temu modne kimchi. Więc to też kiszona, tylko kapusta pekińska. My mamy taką zwykłą białą kapustę. Więc to jest nasze oryginalne kimchi. No, póki co wszelkie zakazy jedziemy. Chyba tu jakaś burza była porządna. No dobra, mamy tu zamieszanie, Na środku skrzyżowania się zatrzymaliśmy z tym kierowcą, dosłownie. Jak się pytał, gdzie jedziesz? Ja mówię, farma taka i taka. On mówi, o to najgorsza droga możliwa. Jedź tamtędy na prawo. Zobaczymy jak to będzie. Tak, on tak mówi właśnie, że tu na prawo i później na lewo. No dobrze. Zobaczymy. Sprawdźmy. No tak, chodzi na to, że tu. No właśnie, to też jest tutaj wolno. Der Frau steht von mir mit dem Zettel in der Hand. Sagt sie mal voll. Danke. Wurzel an. Często. No dobra, to wjeżdżamy. No, jak nie wjeżdżamy, jak wjeżdżamy. A to jest stajnia. Walwi, gdzie ty się szlajałeś? Co? Ja jestem gotowa. Gdzie tu jacyś ludzie są? Nie ma żadnych. Ludzie. Dobrze. I mamy rozładunek. Jak
Jakoś to idzie nawet, wiecie? Patrzcie na te opony, na trawnik był miękki. Ja widziałam, że ślady zostawiam, ale była studoła, musiałam się zadać. Sprzątanie. No dobrze, tutaj poskładane, ale to wcale jeszcze nie jest koniec. Gumy wytrzepać, to jeszcze też nic, ale z desek wytrzepać. O kurczę, napada mi na deski, się przyklei słoma. To też źle. Teraz już na sam koniec, to niestety, ale jeszcze trzeba będzie otworzyć te boki prawe, bo tam jest dużo słomy i ja później mam wakacje, więc ta słoma albo będzie gniła, albo na załadunku następnym nie powiedzą mi, że nein, musi być Ordnung. Widzicie? Ale zobaczcie sami, jaki jest róg. No, teraz już wiem, gdzie Wolwi róg. Jak to często bywa, piękne miejsca są trudne do wjechania, także teraz starałam się nie jechać tak po tym błocie, no to z kolei niestety, ale było blisko rogu, a trzeba było w górę jechać i to na pusto, wiadomo co gorsze. Na pusto to trzeba już to zrobić z rozpędu i nie ma, że już stanę, tylko jak się jedzie, to już trzeba jechać. To się stanie pod górę i wtedy trzeba zjeżdżać na dół. Ale i na sam koniec tego ciężkiego dnia prysznic. Sprawdźmy. Brudna rana, ale dobra. A, ciepła woda jest, ciepła woda i nie ma limitu. Jak fajnie. Fajnie. No tak jest. Tak to jest. Ale jest. Jak to mówię, nie? Ale jest. I tym pozytywnym akcentem, słodko-kwaśnym albo słodko-gorzkim, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnej nocy. Cześć!